Siemka, ja jestem Adacho i naprawdę nie wiem od czego zacząć. Nie wiem, kiedy ostatni raz byłem tak podekscytowany i tak dobrze bawiłem się przy oglądaniu odcinka Dragon Balla. Nie wierzę, że to mówię. Naprawdę zbieram szczękę z podłogi. Miałem jakieś oczekiwania tyczące się tego 10. odcinka, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wiedzieliśmy, że nasza ekipa zbliża się do drugiego świata demonów, który oczywiście jest byłym domem Glindów i Namechań, więc jakieś rozwinięcie tej historii to było coś, co oczekiwałem, ale powiedzieć, że moje oczekiwania zostały spełnione, to jest jak nic nie powiedzieć. Takich bomb historycznych w Dragon Ball Daima jeszcze nie było. Ba, moim zdaniem to jest największa informacja rozwijająca wszechświat aż od 2013 roku, od filmu Battle of Gods, kiedy dowiedzieliśmy się, że istnieje 12 wszechświatów. Poznaliśmy dokładną historię powstania multiversum Dragon Balla. Mało tego, poznaliśmy imiona. Uwierzcie mi, że jako ktoś, kto na ten temat gadał, rozważał od tylu lat, w końcu poznanie szczegółów na temat tak ważnego wydarzenia w historii Dragon Balla to jest... Zapiszę sobie to naprawdę w kalendarzu. Ostatnio w jednym z filmów mówiłem, to był chyba odcinek uzupełniający po 9. odcinku Dragon Ball Daima, że odcinek, w ogóle jakby anime, może mieć wartość, może jakby stanowić wartość na 3 płaszczyznach. Pierwsza to jest wartość akcji, czyli na przykład walki, bitwy, które podobają się, animacje, które się podobają i tak dalej. Druga wartość to jest fabularna wartość, czyli rozwijanie historii, ciągnięcie ciekawych wątków. Trzecia wartość to jest wartość humorystyczna, jeśli nie ma ani akcji, ani historii, to przynajmniej może się pośmiejemy. Ten odcinek miał wszystko. I żeby nie było, że słodzę, bo naprawdę mówię wam to z ręką na sercu, jak się mi nie podoba, to mówię, że mi się nie podoba, widzieliście to tydzień temu czy 3 tygodnie temu, ale ten odcinek nie był idealny, ale miał naprawdę wszystko. Akcję, fabułę i humor. Bardzo mi się podobało. Zwłaszcza nie mogę się doczekać przyszłego odcinka, bo dostaliśmy zapowiedź nie dość, że walki z Tamagamim, więc akcja przyspiesza, to walki Vegety z Tamagamim, ale po kolei. Ale zanim to, pozwólcie jeszcze, że zabiorę wam, albo zabiorę, może poświęcicie po prostu 20 sekund na zapoznanie się z czymś bardzo ważnym, a mianowicie stroną eneba.com, gdzie możecie kupić gry, do ładowania, karty podarunkowe i tak dalej w bardzo dobrych cenach. Posłuchajcie. Zapraszam was na stronę eneba.com, na której znajdziecie całą masę gier na przeróżne platformy, a także do ładowania czy karty podarunkowe. To wszystko łączy jedno. Oferty są w zabawnie niskich cenach, a zakupy są szybkie i przede wszystkim bezpieczne. Wiem, bo sam nieraz tam kupowałem. Na Enebie są również Dragon Ballowe produkty, a jeśli będziecie mieli trochę szczęścia, może uda wam się dorwać tutaj najnowszą grę DB, Sparking Zero. Linki do eneba.com zawsze znajdziecie w opisie mojego filmu, więc śmiało klikajcie i poszukajcie czegoś dla siebie. Dzięki za uwagę, wracamy do odcinka. Na początku oglądania autentycznie wybuchłem śmiechem, bo naprawdę sądziłem, że początkowej wstawki o Shenlongu i Goku już nie będzie, a tu się okazało, że wróciła w skróconej wersji. No niech będzie, trwała dosłownie 10 sekund, więc za tyle uśmiechu, co mi niespodziewanie dała, no to całkiem dobry deal. Bardzo się ucieszyłem na widok pierwszego świata na samym początku i kół stojącego naprzeciw Tamagamiego 1, bo gdzieś podskórnie czułem, że wątek walki, można powiedzieć, że obawiałem się, że wątek jego walki zostanie przeciągnięty, a tutaj tempo odczuwalnie przyspieszyło. Poza tym byłem ciekaw umiejętności Tamagamiego 1, więc miło, że mogliśmy zobaczyć go w walce, zanim tak naprawdę nasi bohaterowie dolecą. I przyznaję, zastanawiałem się też, jaką rolę do spełnienia dostanie Majin Ku. Nadal jest brzydki jak noc, to się przez ostatni tydzień nie zmieniło, ale miałem nadzieję, że chociaż stylem walki nadrobi. Zdziwiła mi mimo wszystko obecność Arinsu na placu boju, bo poprzednio wydała polecenie Ku, mówię o 9. odcinku, żeby ten zdobył kulę, więc myślałem, że sama będzie czekać gdzieś ukryta, jak wiecie, taki mastermind, którego w sumie zgrywa. A ona praktycznie przyszła pod nos Gomy i wyzywa Tamagamiego? Przecież walka o kulę trzeciego świata miała większą oglądalność niż mecze kobiecej reprezentacji w nogę, a teraz Arinsu nadstawia swojego karku, żeby zobaczyć, jak Ku dostaje manto od Tamiego. A, i na Crunchyrollu, to sprawa techniczna, wróciły polskie napisy, bardzo się cieszę, ale nadal jest to dziwne, bo w 9. odcinku poprzednim nie dodano ich do tej pory. Nie wiem, czy też tak macie, ale według mnie głos Ku w ogóle nie pasuje do tej postaci. Brzmi jak taki przyjemniaczek, co w szkole, w jakimś anime w liceum się popisuje na WF-ie przed dziewczynami,
a jest dosłownie połączeniem dwóch postaci, które jedyne co potrafiły to wydawać z siebie jakieś wściekłe okrzyki godowe. I co do pierwszej części walki, bo tych w odcinku były 3. Kilka ładnych kadrów, jak chociażby ten ewidentnie nawiązujący do ataku wyprowadzanego przez Kid Buu. Zwróćcie uwagę na ułożenie dłoni. Tamagami w gruncie rzeczy zaczął od 100% obrony, więc nie zobaczyliśmy na początku żadnych jego technik, ale przynajmniej ładnie został narysowany w pozycji stałej, czy momentami w dynamicznych klatkach z pierwszoosobowej perspektywy Ku. Ucieszyłem się, że druga ekipa jest już w warpie, chociaż nie rozumiem po co przez 3 sekundy pokazali warpa z zewnątrz, a potem mieliśmy cięcie do jakby sceny w środku. Skoro i tak byłoby wiadomo o co chodzi, mam wrażenie, że to z punktu reżyserskiego było to słabe zagranie. Ponownie zobaczyliśmy Elfa Goku, co doceniam, bo jest to zabawny widok, plus zabieg konieczny, żeby zachować konsekwencje w fabule, prawda? A scena w warpie była bardzo niepozorna, ale moim zdaniem niezwykle ważna w kontekście zapobiegnięcia pytaniom widzów, które mogłyby się pojawić, gdybyśmy tej sceny nie zobaczyli. Po pierwsze, dlaczego nie było problemu z przelotem, skoro mają kradziony statek żandarmerii? No właśnie, no bo Pansy załatwiła tę sprawę szybko i bezboleśnie, bez szczególnych ceregieli. Po drugie, mamy tutaj nawiązanie do 7. odcinka, do tego najsłabszego moim zdaniem, w którym Pansy wyłączała komunikatory żandarmów i okazuje się, że dzięki temu jeszcze nikt nie zgłosił kradzieży, więc Warp kupił ich kłamstwo. Moim zdaniem bardzo fajny dodatek do tamtej sceny, która wtedy sama w sobie budziła moje pytania. Teraz rozumiem ją trochę bardziej. Po trzecie, dlaczego nie polecą od razu do pierwszego świata, skoro mają statek żandarmów? Bo i tak muszą zdobyć kulę z drugiego świata. Był też powrót rolling joke'u z Goku mówiącym Gliro zamiast Glorio, ale to był tylko drobny dodatek do sceny. To stanowiło tylko wisienkę tak naprawdę. To nie było tak, że cała scena opierała się na przerolowanym żarcie, więc w takiej formie jestem w stanie to zaakceptować. Swoją drogą to już jest tak głupie, że znowu zaczyna bawić. I w końcu po czwarte, utwierdzenie nas w przekonaniu, że Goku i reszta nie wypieli się nagle na Dendiego, nie zapomnieli o nim, tylko po prostu wiedzą, że musi być cały i zdrowy, no bo jest bardzo wartościowym zakładnikiem. Przechodzimy do drugiej ekipy, co również mnie bardzo cieszy, no a ta grupa nagle dochodzi do wniosku, że ratowanie Dendiego teraz nie ma większego sensu, więc i tak trzeba zdobyć tutejsze smocze kule. Można byłoby teoretycznie zapytać o nameczańskie smocze kule, ale przypominam, że to się dzieje chwilę po walce z Buu, więc tamte są nieaktywne. Odnośnie kategorii numer 3, o której mówiłem na początku odcinka, czyli tego aspektu humorystycznego. Hybiz już od kilku odcinków jest jedną z moich ulubionych postaci w tej serii, ale tutaj chłop pojechał po bandzie. I oddaje szacunek tam, gdzie szacunek się należy. Nawet więc jeśli oberwało się w Vegecie, Hybiz w moich oczach jest absolutnym gangsterem za to, co powiedział w tej scenie. Bo w ciągu 30 sekund zaproponował Bulmie związek w obecności Vegety, powiedział Vegecie, że nie przeszkadza mu to, że Bulma jest jego żoną i spuścił na Vegetę prawdziwą kurwa car-bombę, wypowiadając najbardziej niepoprawny, brutalny, bezkompromisowy i bezpośredni tekst w historii nowoczesnego Dragon Balla. Na półłysym czole Vegety odbył się istny multirasowy gangbang, bo podczas jednej sceny pocisnęła mu jego własna żona Ziemianka, demoniczny Pan Popo, a na dokładkę Piccolo, który dla przypomnienia jest obojnakiem. I on stwierdził, że Hybiz chyba miał rację odnośnie tych cycków. Wiecie co? To było dosłownie jak wspaniała przewrotka Cristiano Ronaldo jeszcze w barwach Realu Madryt. Wtedy, kiedy nawet kibice Juventusu pili brawo. Ja się nawet nie złoszczę. A tak na poważnie, mamy miękkie potwierdzenie tego, że smocze kule odwrócą życzenie Gomy jeszcze w świecie demonów. W takim razie ciekawe co z Shinem i Kibito, którzy muszą być na końcu Dragon Ball Daima scaleni. Druga runda walki Tamiego i Ku. Widzimy, że ten pierwszy jest w stanie tworzyć magiczną barierę, co akurat nowością w świecie Dragon Balla nie jest, ale nowością w świecie Dragon Balla i pięknym nawiązaniem do mojego ulubionego anime byłoby to, gdybyśmy w tej scenie dostali zwolnienie czasu i Tamagami z całej pety kopnął Ku w brzuch. Wtedy w sumie Majin Ku mógłby zmienić imię na Majin Gu. Podobało mi się to, że ta walka Tamagamiego i Ku została rozdzielona na kilka drobnych, osobnych scen, bo te przebitki fajnie podkręcały tempo całego odcinka i nie czuć było przestojów, nawet jak mieliśmy dłuższe dialogi. Styl walki Ku wyglądał dość dziko, niektóre wstawki jak ten bieg na czworaka mi się akurat podobały, chociaż było też jakieś niepotrzebne pajacowanie w locie, to już mniej mi siadło. No i jak zobaczyłem, że jego ciosy w Tamagamiego nic nie ważą, no to pomyślałem, że zresztą chyba nie tylko ja, no że chłop tej walki nie wygra. Czekałem tylko na pozycję Yamszy, no tutaj akurat nie trafiłem z predykcją. No,
Panie i panowie, mamy to. 10 odcinków za nami i drugi świat demonów w końcu się ujawnia przed naszymi oczami. Od teraz naprawdę liczę na to, że fabuła będzie się rozwijać w dobrym, stałym tempie, bo kolejnego odcinka w trzecim świecie naprawdę bym już nie wytrzymał. Glorio wypowiedział ważną kwestię. Tutejsze powietrze nie jest już tak gęste, a to oznacza dwie rzeczy. Szybsze podróże, więc tak jak widzieliśmy w zapowiedzi, walka z Tamagami numer 2 będzie już za tydzień, no i brak ograniczeń w poziomach mocy wynikających ze środowiska, więc Goku, Vegeta, Piccolo już nie muszą martwić się ciężarem świata trzeciego. A to też pewnie sugeruje, że i kolejni przeciwnicy będą znacząco silniejsi. No i warto też wspomnieć, że trzeci świat demonów był największy, więc podróże też będą krótsze również ze względu na to. Kilka słów o kolejnej sekwencji i zacznę od tyłu, bo mam wrażenie, że najpierw powstał zamysł połączenia drużyn w jednym statku, a potem Toriyama albo ktokolwiek mu tam pomagał zaczęli wymyślać, jak do tego dojść. Czyli tak, drużyna Goku musi jakoś stracić swój statek, więc wymyślono krakeny, olbrzymie bestie, które łapią wszystko, co pływa nisko. No ale skoro Shin i Glorio o nich wiedzą, to wiadomo, że nie będą lecieć specjalnie nisko, więc coś musi ich zmusić do błędu. Stąd najazd żandarmerii, bo jak widzieliśmy, Goma ma wgląd w drugi świat demonów, a w trzecim monitoringu nie miał, na co dowody mamy chociażby w poprzednim odcinku. Tak więc Goma nasłał żandarmów na drużynę Goku, ten bez problemu ich spacyfikował, swoją drogą jednocześnie wprowadzając troszeczkę klimat klasycznego Dragon Balla, bo to wyglądało trochę jak walka z Armią Czerwonej Wstęgi, kiedy tam Goku też niszczył samoloty długokrótkiem. Przez moment też miałem obawy znowu zresztą, o recykling animacji, ale znów na szczęście niesłusznie. Po prostu w 7 odcinku Goku wypuścił Kiblasta w podobny sposób, ale to na szczęście była inna animacja. Goma wysyła wszystkich żandarmów do pierwszego świata i jestem ciekaw, czy będzie próbował jakoś naszym zablokować drogę w Warpie, no bo przecież chyba byłby w stanie jako król Królestwa Demonów, czy nie? No z drugiej strony w sumie Warp może rządzić się swoimi prawami, skoro jest tam miliony lat. No i to wszystko umożliwiło Krakenowi chwycenie statku i zabieg fabularny dobiegł końca, aczkolwiek to nie wszystko. Myślałem, że na początku będę czepiał się Pansy, że wraca nagle na pokład po jakiegoś misia pluszowego, bo kompletnie nie skojarzyłem, że nie zabrali ze sobą smoczej kuli. I rozbawiła mnie ta scena z niewiadomego powodu, nie wiem serio dlaczego. Może dlatego, że ta scena, kiedy próbowali się z Goku złapać za rękę, śmierdziała mi takimi tanimi amerykańskimi filmami akcji z Nicolasem Cage'em, w których zawsze wszystko dzieje się w ostatniej chwili, a postacie mają na twarzy taki sztuczny, przesadny grymas. No to chyba to. Chociaż Pansy tutaj zrobiła dobrą robotę, więc muszę ją pochwalić, bo ona w takiej sytuacji pomyślała o smoczej kuli, podczas kiedy ja, siedząc na chillku w domu, o niej zapomniałem. I Glorio nawet wyglądał na realnie przerażonego. Myślicie, że bardziej martwił się o Pansy i Goku, czy myślał coś w stylu kurwa moja kula? A Rinsu mi nogi z dupy powyrywa. Muszę powiedzieć o czymś, co mi się bardzo nie podoba, co nawet bym powiedział, że mnie drażni. Ten soundtrack, który leciał w momencie ucieczki Goku i Pansy z paszczy Krakena. To jest tak pospolicie żenująco brzmiący motyw muzyczny, że czuję, jakbym właśnie przybywał w menu głównym jakiegoś kurwa Purple Place, w które niektórzy grali w gimnazjum na informatyce, jak mieliśmy komputery z Windowsem Vista. Przepraszam, to naprawdę było odrażające. A Glorio sobie myśli, gówniara z paralizatorem uratowała mi dupę. No i powrócił pomysł czekania na drugą ekipę, więc okropnie się to gryzie z poprzednim odcinkiem, ale już wolę udawać, że tamtego odcinka nie było, bo scena z zeszłego tygodnia była boleśnie bezsensowna, a jeśli by udawać, że jej nie było, no to dzisiejszy odcinek po prostu ma więcej sensu. Tak czy siak, dramatycznie zagmatwana akcja z tymi statkami, łączeniem drużyn, rozłączaniem drużyn i tak dalej. Poplątanie z pogmatwaniem zupełnie niepotrzebne. No ale wkraczamy teraz na grubą wodę, bo tak jak sądziłem, kadr, który widzimy w endingu, to faktycznie pierwotna planeta Namek. Myślę, że to było łatwe do przewidzenia. To jest ta planeta, z której Nameczanie uciekli wiele lat temu i tam właśnie zabiera nas Shin do drugiej połowy odcinka. Dostaliśmy drobną przebitkę z walki Tamiego i Ku, która powoli zbliża się do konkluzji, bo Tami samym teleportowaniem się za plecy Ku niszczy jego wolę walki. Nadal liczyłem na pozycję Yamszy. Shin potwierdza, że Nameczanie zabrali ze sobą sadzonki drzew Agisa. Mimo wszystko ciekawi mnie, jak stworzyli planetę, która również w innych aspektach przypomina oryginalną Namek. Może powoli przekształcali atmosferę jakiejś zwykłej planety? Shin mówił, że to było wyzwanie, żeby odbudować dom, więc może faktycznie był to trudny i żmudny proces, a może po prostu chodziło mu jedynie o sadzenie drzew. Śliczne przebitki z Freezą, takie kadry zawsze są wartością dodaną, nawet jeśli trwają dosłownie sekundę. No i Goku znów zgłodniał, a to już wartość dodana nie jest. Niestety. Ale podobała mi się reakcja Glorio.
Jakby radź sobie, niedawno jadłeś i tak to powinno wyglądać. Restauracji w pobliżu nie ma, więc liczę na to, że przerw na jedzenie będzie teraz trochę mniej. Kolejna informacja na pewno będzie ważna. Goku ma 3 regenerujące robaczki. Jednego zjadł teraz, więc zostały 2. I moim zdaniem trzeba to będzie śledzić, bo czekają naszych jeszcze przynajmniej 2 duże walki. Ja bym stawiał na 3, może nawet 4, no bo 2 Tamagami, Goma i może jeszcze finałowy boss. Nie da się żyć w miejscu, gdzie jest tylko brudna woda i drzewa? To poczekaj do końca odcinka. Uwaga! Goku wyczuł Vegetę i resztę i już myślałem, że użyję błyskawicznej transmisji i kolejne pytanie, które stawiałem przez ostatnie tygodnie, zostanie odpowiedziane, o ile można tak powiedzieć, ale niestety wygląda na to, że faktycznie na dalekie dystanse teleportacji w tej serii nie zobaczymy, chyba że na koniec, jak już Goku wróci do normalnego ciała. Piccolo mówi, że nigdy tu nie był, ale mieszkał tu jego ojciec. Oczywiście nie ma mowy o żadnym Piccolo Daimao, no bo Piccolo Junior jest jego reinkarnacją. Chodzi oczywiście o Kataca. Tylko to nam sugeruje coś naprawdę zdumiewającego. Można byłoby powiedzieć, że wręcz niemożliwego. Jak stary musiał być Katac? Przecież Nameczanie uciekli stąd tysiące, jeśli nie miliony lat temu. Newa żyje od wielu lat, ale on ma sztucznie przedłużane życie przez Gomę. Więc jakim cudem Katac oryginalnie pochodził z Królestwa Demonów? Ja czegoś nie rozumiem? Spodobało mi się, że Goku poleciał ich ostrzec przed potworami. To było bardzo przytomne z jego strony. A Vegeta znów został obrócony w żart, ale mówię wam to szczerze. Nie przeszkadza mi taki charakter jego obecności. Oczywiście, o ile sam dostanie też fajną walkę, tak jak Goku ostatnio, bo Vegeta ma gburowaty charakter, więc łatwo pisać żarty pod niego, zwłaszcza w obecności takiego szefa jak Hybis. I szokujące jest to, co chwilę później powiedział Goku. Krakeny są dla nich za silne? Oczywiście mowa tutaj o małych Goku i Vegecie, więc to nie jest ich pełna moc, ale chcecie mi powiedzieć, że SSJ2 czy SSJ3 Goku nie dałby im rady? Czyli krakeny są silniejsze niż Tamagami? Matka natura nie zna granic. Swoją drogą, ten kraker wyglądał jak połączenie rybiej wyroczni z Dragon Balla Super i planety, na której mieszka Zeno. Nie rozumiem tylko, po co na chwilę grupy się rozdzielały wcześniej, żeby teraz znowu się połączyć, ale no okej, cieszę się, że błąd poprzedniego odcinka został naprawiony. Ku przyznał się do porażki, więc mamy dowód na to, że od pojedynku można odstąpić. To nie jest walka na śmierć i życie. Poza tym, serio, zakłuło mnie w oczy to, że żandarmi przybiegli akurat chwilę po odlocie Arinsu. Wygodnie napisana fabuła, prawda? Chociaż przyznaję, Arinsu zwalniająca Ku, a ten odpowiadający, żeby tego nie robiła, bo dobrze śpiewam, możesz posyłać mnie po zakupy. Brzydki jest, to prawda, ale ma też zalety. Piccolo na pierwotnej Namek. To chcę widzieć. Takich obrazków w tej serii potrzeba jak najwięcej. I okazuje się, że Nameczanie byli praktycznie niewolnikami w przeszłości, więc teraz słowa sprzed kilku odcinków, że, cytat, Nameczanie nie lubią nikomu służyć, to nabiera dodatkowego sensu. Nawet imię Shina, Nahare, które wtedy zostało wyjawione bez szczególnego sensu i tak kompletnie z czapy, teraz posłużyło za zapalnik do podchwycenia przez ból tematu glindów. A jak Shin się odpalił i zaczął opowiadać, uwierzcie mi, rozdziawiłem gębę i nie mogłem jej zamknąć. Chociaż już się przeraziłem, że przez Goku Shin nic nie powie, ale na szczęście Bulma go docisnęła, dzięki Bogu. Przechodzimy do największej bomby fabularnej od czasów filmu Battle of Gods, ale po kolei. Dawno temu władca świata demonów, którego Shin określił dobrym, chciał powiększyć Królestwo Demonów i zwróćcie uwagę na to, że to nie była złowroga postać, ten gość był gitem, więc to nie jest tak, że wszyscy na początku byli źli. I wiem, że to zabrzmi jak totalne szaleństwo, ale czy jego kolor i ogon nie przypominają wam Birusa i Szampy? Póki co tak po prostu to zostawię. Dalej. Ów król nakazał potężnemu Supermajinowi Raimusowi stworzyć wszechświat, a konkretnie wszechświaty, które znamy dziś. Zobaczcie tego gościa i patrzcie, co mówi Shin. Do dziś pozostają oni najwyższym autorytetem w kosmosie. Raimus to prawdopodobnie rodzina, przodek Zeno. Bardzo prawdopodobne, że jego ojciec. Przecież Katac, skoro żył w Królestwie Demonów, a Piccolo jest jego synem, no to nie mogło minąć tyle lat, żeby Raimus był na przykład dziadkiem Zeno. To musi być jego ojciec. Chociaż jest jeszcze jedna szalona teoria, że Raimus stworzył wszechświat, a my widzieliśmy Zeno, który chciał niszczyć wszechświaty. Więc szalona teoria polega na tym, że mamy kolejne połączenie tworzyciela i niszczyciela. Raimusa i Zeno. Chociaż ja nadal uważam, że bezpiecznie jest zakładać, że Raimus po prostu przekazał władzę Zeno, a Zeno ma inny charakter i to tyle.
tak czy siak, kurwa, znamy chyba ojca Ze, no to nie wierzę, że dożyliśmy tych czasów. Dziwne jest mimo wszystko to, że Shin mówi tutaj o otwarcie, jakby o wielu wszechświatach przed początkiem Dragon Balla Super, kiedy nasze postacie w ogóle o tym nie wiedzą, ale myślę, że odpowiedzią na to wszystko jest fakt, że te wydarzenia z Dragon Ball Daima łączą się z mangą Dragon Ball Super, nie z filmem kinowym, nie z anime, bo w mandze na wieści o 12 wszechświatach Goku się po prostu zaśmiał, więc może po prostu ze względu na to, że Beerus potwierdził słowa Shina i tyle. Raimus wybrał opiekunów kosmosu, czyli późniejszych Kaioshinów, ręcznie spośród rasy Glindów, więc pierwsi Kaioshini zostali wysłani z Królestwa Demonów do świata zewnętrznego jeszcze przed wielką ucieczką reszty Glindów, więc mamy naprawienie tej potencjalnej dziury, że Glindowie uciekli razem, więc Shin skąd miałby nie znać Elder Kaioshina? No tutaj mamy już jasne potwierdzenie, że pierwsi Kaioshini zostali wysłani zanim Shin uciekł, więc ma to faktycznie sens, że Shin nie znał pradawnego przodka sprzed 15 pokoleń. No i teraz moja uwaga do fanów spiskowych teorii w stylu, czy dana postać pochodzi z Królestwa Demonów. Słuchajcie tego, o co zapytała Bulma i co odpowiedział Shin. Normalnie jakby oglądali ostatniego Kokła. W końcu zobaczyliśmy Aburę, czyli ojca Dabury na legalu w odcinku, bo do tej pory był tylko w openingu i wygląda na to, że ograniczenie podróży między światami wynikało z jego obaw jako władcy, a nie czegoś w stylu chaosu wytworzonego przez Majin Buu. A to z kolei wzburzyło Glindów, którzy w większości uciekli do świata zewnętrznego i dopiero tam Shin został następnym Kaioshinem. W zasadzie to jednym z kilku, bo pamiętamy, że 7 wszechświat miał ich 5 za czasów Majin Buu, czyli około 5 milionów lat po Moro. 50 czy 5? Już nie pamiętam dokładnie, ale tak czy siak jeszcze wcześniej było przynajmniej 2 za czasów Moro. Dodatkowym powodem, co bardzo ciekawe, było obumarcie drzew Glindów, więc mamy również odpowiedź na to, czy oni te drzewa jakoś przenieśli, czy zostawili, w jaki sposób się rozmnażają, skoro zmienili miejsce zamieszkania. Otóż nie rozmnażają się. I wygląda na to, że kiedyś Kaioshinami będą musiały zostać inne rasy, bo Glindowie w pewnym momencie wyginą, bo już się nie rozmnażają. To jest bardzo ciekawe, chociaż z drugiej strony można byłoby poprosić Shenlonga o wskrzeszenie tych drzew, czy coś w tym stylu. Nawet nie jestem zły, że w Dragon Ball Daima prawdopodobnie nie polecą na planetę Kaishin, skoro Shin opowiedział już historię i mówi, że tam nic nie ma na tej planecie. Zresztą to i tak bardzo daleko, więc niech tak będzie. No i jesteśmy na planecie Namek, więc to nie jest tak, że tutaj też nie ma nic ciekawego do roboty. Hypebeast znów wprowadził luźny klimacik i miałem już się szykować na napisy końcowe, ale jak nagle zobaczyłem postać Nameczanina, który wychodzi zza skały. I jak się okazało, że to Neva chichrający się pod nosem i jak tym cliffhangerem zakończył się odcinek, aż wrzasnąłem z ekscytacji. Tak powinno się kończyć odcinki, naprawdę. Muszę się z tym porządnie przespać i odcinek uzupełniający z moimi dodatkowymi przemyśleniami i odpowiedziami na wasze oceny nagram niedługo, ale nagram go wyjątkowo w niedzielę, ponieważ w poniedziałek wyjeżdżam, więc od razu mówię, żebyście nie zwlekali z komentarzami. Jeśli macie coś ciekawego do napisania, piszcie to teraz. A zapowiedź kolejnego odcinka to Arinsu, ponownie knująca, walka Vegety z Tamagami numer 2, no i mamy na pewno wątek tego Newy i spotkania z naszymi, zwłaszcza z Piccolo, który przecież zna Newę. Legenda, to jest tytuł kolejnego odcinka, najprawdopodobniej tyczy się to właśnie Newy, czyli legendarnego Nameczanina, więc kolejny tydzień zapowiada się jeszcze lepiej niż ten, a jeśli będzie jeszcze lepiej, to naprawdę wystawię 10, bo ten odcinek oceniam na 9,5. Dawno Dragon Ball nie sprawił, że opadła mi szczęka. To naprawdę miłe uczucie przypomnieć sobie, jak to jest. Sobota, 14 grudnia, godzina 18. Widzimy się na żywo, na live. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka. Oczywiście odcinek uzupełniający, tak jak powiedziałem, nagram w niedzielę, więc to, co mam obecnie w głowie, powiedziałem wam wszystko, ale muszę się z tym przespać. Naprawdę bardzo dobrze się bawiłem. Jeśli poziom będzie utrzymany, to Daima naprawdę tutaj nadrobi to, co wydaje mi się, że przez te pierwsze odcinki momentami traciła. Dzięki za oglądanie, dajcie znać, jak wam się podobało i zostawcie suba, żeby niczego na moim kanale nie przegapić. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.